wiem, czy uwierzycie, ale przed chwilą nagrałem 7,5-minutowy film w ramach odpowiedzi na Waszą prośbę o stworzeniu filmu odnośnie sprzętu burzy. Ale później okazało się, że nie włączyłem mikrofonu, więc cały film muszę nagrać od nowa. A więc zaczynając od samego początku, po raz kolejny dziękuję Wam za przekazanie mi tematu do omówienia. Jest to kolejny temat z serii tych trudnych, w których też jakby nie do końca się specjalizuję. Ale żeby podejść do tego bardzo profesjonalnie, tak jak tego oczekujecie, trochę posiedziałem i mogę z szczerością powiedzieć, że potrzebujecie wymienić swój sprzęt burzy. I to taki na generację S1. I to nie dlatego, bo ja akurat mam to na sprzedaż, ale dlatego, że różnica między sprzętem burzy generacji S1 a tym generacji trzeciej albo generacji drugiej, a zwłaszcza pierwszej, jest tak gigantyczna, jest tak ogromna, że aż szkoda tracić przewagę, którą wytwarza sprzęt burzy generacji S1 poprzez nieznajomość pewnego faktu, którego ja do tej pory też nie znałem, ale żeby stworzyć to wideo w miarę profesjonalnie, trochę czytałem raporty oraz opisy gry. I tak jak na przykład widzicie, mam tutaj Boomtaila z bardzo mocnym sprzętem burzy 4,3 miliona, tutaj kolejny 4,2 miliona, tutaj Wafa 4,5 miliona, ale to będzie wszystko sprzęt burzy, który będę wymieniał, ponieważ on ma jedną zasadniczą wadę, zasadniczą niedoskonałość w stosunku do sprzętu burzy generacji S1. I już pokazuję, o co mi tak właściwie chodzi. Zachowałem sobie jeden sprzęt burzy generacji G1 na poczet tego filmu, później go zutylizuję. Jeden sprzęt burzy generacji G2. No mam tutaj sporo z generacji trzeciej. No i powoli przechodzę na generację S1. I teraz w czym jest rzecz? Nie biorąc pod uwagę nawet statystyki czy umiejętności, ale noszenie sprzętu burzy generacji G1, czyli tej pierwszej, to jest akurat sprzęt burzy dla łowców, nazywa się Atuty Łowczyka. I tutaj taka ciekawostka, bo ja ogólnie gram z angielską wersją gry, tak mi jest łatwiej, ale żeby dobrze przedstawić Wam, bo to jest dosyć trudne, zmieniłem wersję na polską, żeby nie było tak, że ja coś tam może źle zrozumiałem i źle Wam chcę przekazać. Więc zmieniłem wersję na polską. I teraz do czego zmierzam? Nosząc sprzęt burzy, zarówno ofensywny i defensywny, czyli kompletując go jednej generacji, zyskuje się dodatkowe bonusy. Na przykład w tym przypadku, gdybym na swoim łowcy założył dwa sprzęty burzy generacji G1, to miałbym aktywowany bonus ostatecznych obrażeń bohaterów łowców, czyli powiedzmy, jeżeli założyłbym leśny długi łuk i tam były rękawice z generacji G1 na swojego Boomtaila, to mój Boomtail zadawałby o 15% większe obrażenia wrogim oddziałem. Czyli to jest coś wartego uwagi. Warto kompletować sprzęt burzy danej generacji. Nie warto mieszać, ponieważ traci się te bonusy. Jeżeli chodzi o generację G2, czyli generację drugą, tu mamy sprzęt burzy dla jeźdźców i kompletując ofensywną i defensywną część zestawu, nie tylko zwiększymy obrażenia naszego bohatera, ale również zyskamy drugi bonus. Jest to premia do obrażeń zadawanych kontrowanemu stylowi. Czyli zakładając to na moją Yamirę, która jest przedstawicielką stylu kontroli, i będę walczył z przeciwnikiem, który zastosuje bohaterów w stylu Berserker, który styl kontroli pokonuje styl Berserker, to moja Yamira będzie zadawała o kolejne 10% więcej obrażeń, czyli łącznie 20%. Idźmy dalej. Weźmy sprzęt burzy generacji G3. Proszę bardzo, mamy aurę cieni założoną na łafie. I tutaj kompletując ofensywny i defensywny item,
zmienia się trochę premia, zmienia się drugi bonus. Mam założone to na bohaterce stylu uporu, który kontruje styl kontroli. I jest informacja, że poprzez to, że mam założony zarówno ofensywny, jak i defensywny sprzęt burzy generacji G3, moja łafa otrzymuje zmniejszone obrażenia, jeżeli napotka na swojej drodze rywala, który będzie szedł ze stylem kontroli. I tu jest jakby wszystko łatwe i przyjemne. I w tym momencie wchodzi sprzęt burzy generacji S1. Sprzęt burzy generacji S1, weźmy sobie tutaj, o proszę bardzo, Awa, nowy sprzęt burzy, świeżo kupiony, że tak powiem. I mamy 3 bonusy, nie 1 jak w generacji pierwszej, nie 2 jak w generacji drugiej i trzeciej, ale 3. Mało tego, jest to suma bonusów ze wszystkich 3 generacji. To znaczy, kompletując ofensywną i defensywną rzecz z zestawu uzbrojenia burzy S1, otrzymujemy po pierwsze zwiększenie obrażeń mojej Awy, po drugie zmniejszenie premii do obrażeń bohaterów stylu uporu przeciwko mojemu marszowi stylu kontroli, czyli jeżeli napotkam, powiedzmy, w wydarzeniu Ścieżka Wody albo w Survival Royale gracza, który będzie szedł stylem uporu, napotka moją Awę i mój styl kontroli, to premię od obrażeń mój rywal będzie miał zmniejszoną. Mało tego, kolejny bonus dotyczy zmniejszenia redukcji obrażeń otrzymywanych przez bohaterów stylu upór od bohaterów stylu kontrola. Co to znaczy? To znaczy, że nie dość, że zmniejszyliśmy premię do obrażeń mojego rywala, to jeszcze zmniejszamy tutaj redukcję obrażeń otrzymywanych. To znaczy, że on zadaje mi mniej obrażeń, a dodatkowo ja zadaję mu więcej obrażeń. I to jest wartość dodana, o którą teraz trzeba walczyć, i dlatego warto jest wymienić swój sprzęt burzy na ten z generacji S1. I wcale nie mówię tego dlatego, że mam tutaj trochę sprzętu burzy na sprzedaż. Na dzisiaj to tyle. W kolejnym wideo postaram się omówić jeszcze umiejętności, jakie są preferowane dla każdej formacji, i jeżeli dacie mi trochę czasu, omówię to i spotkamy się w kolejnym wideo. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia. Cześć.